Dzisiaj jesteśmy w moim pokoju. Dzisiaj odcinek specjalny, kolejny blind testing, a w zasadzie część druga filmu o tej whisky. Jest to skapa 10-letnia. Nie tak dawno ukazał się film o tej whisky na moim kanale i powiedziałem podczas tego filmu, że chciałbym ją zestawić w nieco szerszym gronie właśnie w ciemno. No i dzisiaj jest ten dzień. No urlop się skończył, więc do dzieła. Sprawdźmy, jak wypadnie ta whisky w porównaniu z tymi 4 innymi ex-bourbonami w ciemno. Zapraszam. Witam serdecznie w kolejny piątek, tutaj Marcin. Tak jak zapowiedziałem na wstępie, dzisiaj odcinek specjalny, mamy kolejny blind testing. Czyli moja żona już się tam przygotowuje obok w pokoju i za chwileczkę przyjdzie. Ja przedstawię po kolei głównych bohaterów, szybciutko opiszę, jak to będzie wszystko wyglądało i startujemy. Whisky numer 1, nasza główna bohaterka, jest to skapa 10-letnia. Jesteśmy tutaj na Orkadach. Jest to whisky ex-bourbon, 10-letnia whisky ex-bourbon, zabutelkowana w mocy 48%. Ja będę po kolei teraz te butelki prezentował i odstawiał tutaj na stronę dla mojej żony. Dobrze, następna w kolejce, albo jeszcze jedna rzecz, ta whisky kosztuje około 44 euro. Jest to oczywiście whisky bez filtracji na zimno, ale niestety ma barwnik. Następna w kolejce jest ta oto Glen Scotia, jesteśmy w Campbelltown. Jest to whisky, która ma 46% ABV, bez filtracji na zimno, bez barwnika. Jest to również ex-bourbon, tylko tutaj 100% first fill ex-bourbon. Jeśli chodzi o cenę, no tak się jakoś złożyło, że też około 44 euro, chociaż przy okazji w jednym ze sklepów holenderskich jest w promocji za 34,90. Ja jednak przyjmę cenę 44 euro, dlatego że będzie mi to również pasowało, bo średnio tyle kosztuje, ale praktycznie rzecz biorąc, jak zobaczycie, prawie wszystkie kosztują tutaj 44 euro. Dobrze, whisky numer 2, Glen Scotia 12-letnia. Następna whisky w kolejce jest to Glasgow, jest to oryginal, jest to no wastage whisky, whisky bez deklaracji wieku, ale również zabutelkowana w 46%, bez filtracji, bez barwnika. Jest to ex-bourbon, który miał finish Virgin Oak, czyli tutaj mamy dodatkowo Virgin Oak poza beczkami po bourbonie. Dobrze, ta whisky kosztuje, niech sprawdzę, około 43 euro. Następna w kolejce, no akurat tym razem wziąłem Glencadama. Glencadam 10-letni, jesteśmy w Highland, no jeszcze trochę zostało, wystarczy na tym blind testing. Jest to whisky, które jest zabutelkowane również w 46%, o sorry za hałas, w 46% bez filtracji na zimno, również naturalny kolor i jest to tylko i wyłącznie ex-bourbon. Co prawda nie first fill, pisze ogólnie amerykański dąb po bourbonie, ale to nam wystarczy tutaj. Jeśli chodzi o cenę, Glencadam 44 euro. Ostatnią whisky, którą dobrałem do tego zestawienia, no miałem jeszcze kilka innych whisky do wyboru, ale pomyślałem, akurat wezmę Tobermory, tym bardziej, że Tobermory bardzo mi podchodzi. Jesteśmy na wyspie Mal, jesteśmy w destylarni Tobermory, czyli jest to nietorfowy Legic. Jest to 12-letnia whisky, również ex-bourbon, ale ta wersja jednak ma również króciutki finish albo udział beczek Virgin Oak. Tak się też domyślałem. Oczywiście bez filtracji na zimno, naturalny kolor i to jest najdroższa butelka w tym zestawieniu. Niech spojrzę, ta whisky kosztuje średnio około 50 euro. Czyli mamy tutaj 5 whisky, które były maturowane w beczkach po bourbonie. 2 z nich mają finish Virgin Oak. Mamy tutaj whisky, które średnio kosztują 44 euro, ta jest najdroższa, 50. Wszystkie whisky nie są filtrowane na zimno. I prawie wszystkie naturalny kolor. Nasza główna bohaterka, skapa, niestety jest barwiona. Wszystkie mają 46%, poza główną bohaterką ona ma 48%, ale, że tak powiem, tylko 2% więcej. Dobrze, odłożę teraz tą butelkę. Mam nadzieję, że nie zrzucę tam tych pozostałych. Jak to będzie teraz wyglądało? Mam przygotowaną tutaj dla mnie taką kartkę, czystą z tabelką.
Tą kartkę odłożę sobie tutaj na dół. Ja za chwileczkę złączę te dwie skrzynki razem. Kamerę zrobię nieostrą. Takie jest życzenie mojej żony. Ona mi chętnie pomaga, ale prosiła mnie, aby kamera była nieostra. I wyjdę z tego pokoju. Tutaj w pokoju mam kieliszki, które są ponumerowane od 1 do 5. I mam również naklejki, które są tam przygotowane. I moja żona wejdzie tutaj i będzie brała randomowo te butelki. Będzie Wam pokazywała przed kamerą, co to za butelka. Nawet jeśli nie będziecie mieć ostrości, to jednak rozpoznacie, co to jest za butelka. I tutaj od spodu będzie naklejała naklejkę. Będzie to numerek taki, jaki ma kieliszek, w którym będzie znajdowała się ta whisky. Ja oczywiście nie będę wiedział, w jakim kieliszku jest dana whisky, no i na tym polega cała zabawa. Później ja przyjdę, kamerę zrobię oczywiście ostrą, no i będę po prostu robił nosing i testing i będę sprawdzał, jak wypadają te whisky. Po pierwsze, będę chciał sprawdzić, jak wypadnie skapa na tle tych pozostałych ex-bourbonów. Potem oczywiście będę próbował odgadnąć, jaka whisky jest w jakim kieliszku, ale najważniejsze będzie to, jaka z tych 5 whisky, które tutaj stoją, jest najlepsza. No dobrze, już się nagadałem, mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Kamerę zrobię nieostrą, na chwileczkę, na ten moment, kiedy przyjdzie moja żona. Złączę ze sobą teraz te dwie skrzyneczki. Ja opuszczam ten pokój i przyjdę do Was za parę minut. To na razie. No dobrze, jestem z powrotem. Rozsunę te skrzynki. Niech stanie się ostrość. Dobrze. Dajcie mi sekundę, żebym to wszystko poukładał. Pierwszą rzecz, jaką chciałbym powiedzieć, to moja żona mnie nie żałowała i cieszę się. Wolę, żeby było troszeczkę więcej w kieliszku niż mniej. Chodzi mi naprawdę teraz o testing, o blind testing, a nie ogólnie. No i patrząc na farbę, patrząc na kolor, no wszystkie mają ten sam kolor. Chyba dlatego, że kosztują te 44 euro. No dobrze, gdzie moja tabelka? Tu moja tabelka, tak jak powiedziałem, to jest taka moja pomoc, gdzie będę robił sobie notatki. Oczywiście nie wiem, mam mówić czy nie mam mówić, co jest w tabelce. W tabelce mam tak, pierwszy niuch, czyli zrobię taki szybki numer, no taki blitzkrieg, po prostu pójdę od 1 do 5 po jednym niuchu i po prostu już sobie napiszę mniej więcej, co myślę, gdzie jest w jakim kieliszku. Potem zajmę się oczywiście zapachem tej whisky i będę je oceniał w skali od 1 do 5 i potem postaram się znowu jak gdyby po tym niuchaniu odgadnąć, co jest w jakim kieliszku. Później będę kosztował po kolei tych whisky i również je ocenię w skali 1 do 5 i znowu sobie napiszę po skosztowaniu tych whisky, czy potwierdzam to, co mówi mój nos. Później oczywiście podliczę sobie punkty i przyznam po kolei miejsca tym kieliszkom albo tym wypustom. I na sam koniec, o ile nie zapomnę, bo już chyba raz mi się zdarzyło, powiem, dlatego sobie też tutaj również to napisałem w tej tabelce, powiem, co myślę, że jest w którym kieliszku. No, taka historia. Postaram się ten materiał nie ścinać, zobaczę jak wyjdzie, jak długi będzie ten materiał. Na pewno będą kawałki, gdzie będę przyspieszał i na pewno będą czasami takie sekwencje, że troszeczkę je wyciszę. No ale samo życie, że tak powiem. Dobra,
No to startujemy. Pierwsza runda po prostu taka blitz runda, szybkie niuchanie. Kurczę, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Jedynka mi się już bardzo podoba. Dwójka mi się podoba. Oj, to będzie chyba najcięższy blind testing. Przepraszam, będę musiał tu wyciszyć. Ja cię smolę. Słuchajcie, jestem załamany. Mam wrażenie, że po pierwszym niuchaniu być może odgadłem jedno whisky, przypuszczam, co jest w czwórce, albo przypuszczałem, dopóki nie powąchałem piątki. No i tutaj troszeczkę nie wiem, co mam wpisać w tej tabelce. Dobra, ale show must go on. Idziemy dalej. No niestety, prawdopodobnie będzie to taki blind testing, że jak odgadnę jedno whisky, to już będzie dobrze. Ale powiedzmy sobie to tu i teraz. Najważniejsze jest to, jak wypadnie tutaj skapa i które zajmie miejsce w tym blind testingu i która z tych whisky moim zdaniem dzisiaj jest najlepsza. Naprawdę to nie jest ważne, ile z tych whisky odgadnę. Tak sobie będę teraz właśnie mówił. Muszę jednak coś napisać sobie w tej pierwszej rubryce. Kurczę. Dobra. Coś sobie tam napisałem. Przepraszam, taka króciutka przerwa. Muszę sobie wyczyścić nos. Powiem tak, że te na lewej stronie są bardziej intensywne, bardziej ex-bourbonowe. I tak na tego pierwszego niucha powiedziałbym, że jedynka podchodzi mi najbardziej. Przypuszczałbym, co to jest dwójka i przypuszczałbym, co jest czwórka i być może już teraz wiem, co jest piątka. Ale nie chcę tego mówić, bo nie chcę się, że tak powiem, zbłaźnić na samym początku. Lepiej, jak się zbłaźnię na końcu. No ta jest taka najdelikatniejsza tutaj. Jest fajnie ułożona. No wszędzie mam jasne owoce, wszędzie mam klimaty ex-bourbonowe. No nie wiem, czy teraz nie pomyliłem sobie czwórki z piątką. Dobra, wiecie co? Słuchajcie, nie ma sensu. Ja się teraz koncentruję na tym, co ja myślę, w jakim jest kieliszku, a to nie o to biega. Po prostu muszę się teraz zresetować w głowie, nie jest ważne, Marcin, czy odgadniesz, nie jest ważne. Po prostu robię teraz nosing i patrzę teraz na to, która najbardziej mi podchodzi. Nieważne, po prostu która whisky jest w którym kieliszku, robię nosing. Po prostu robię nosing, daję oceny i koniec, bo to nie ma sensu. Bo na początku myślałem sobie, aha, jest to, teraz myślę, że to tutaj jest i potem myślę, a jak to tutaj jest, to musi być to tutaj i to jest bez sensu. To ani dla Was żadna zabawa, ani dla mnie i ja się koncentruję na tym, aby odgadnąć, co gdzie jest, a nie o to tutaj chodzi. Bardzo słodziutko, pięknie i bardzo intensywnie, a jednocześnie delikatnie. Mnóstwo owoców i dużo słodyczy. Ta jest nieco ostrzejsza, ma więcej przypraw, więcej dębu. Jest również tak samo intensywna jak jedynka, ale ta jest intensywna owocowością. Jest intensywna takimi ex-bourbonowymi klimatami.
ta robi wrażenie mocniejszej. No ale jeśli to jest znowu ta whisky, co myślę, to może być nieco mocniej na nosie. Tu jest nieco delikatniej. Podobny klimat jak tutaj, ale taki jeszcze bardziej wyłagodzony, ale w pozytywnym sensie. Żadne glądronachy, przepraszam za tą wycieczkę. I tutaj ta trójka, ale pięknie teraz owocami, jakaś kruszka mi tu teraz wyszła. To powiem tak, powiem brutalnie, najsłabiej piątka. Najsłabiej piątka, nie że to jest zła whisky, ale w tej chwili ona jest tutaj jak gdyby taka najdelikatniejsza, ale to nie znaczy, że najdelikatniejsza, najgorsza. Nie chcę tego powiedzieć. Niemniej jest fajnie ułożona. No myślę, że wiem, co to jest za whisky, ale to jest nieważne. Ale w tym zestawieniu fajna, ale mam wrażenie, że każda z tych innych pozostałych daje mi podobny klimat, ale coś więcej. No tu jest kilka whisky, które są morskie, więc ta morskość w tym kieliszku też mi nie pomaga. Więc tak, myślę, że tu może być albo ta, albo ta. Tu bym pozostał, że to jest taka whisky, którą myślę, że od początku tutaj jest. No sorry, to tak rozmawiam teraz sam z sobą. Ale co chcę powiedzieć? No nie jestem tego 100% pewny, ale chyba jest tak, chociaż kurczę, powiem Wam tak, że no właśnie chciałem powiedzieć, że te na lewej stronie, 1, 2, 3, jednak podchodzą mi na nosie bardziej niż czwórka. A teraz czwórka podchodzi mi bardziej niż trójka. Zaraz się pogubię. Dobra, może powiem tak. Tutaj na nosie, no będę brutalny, dam 3,5 gwiazdki i zamknę temat już. Te będę musiał ze sobą jeszcze zestawić. No tu jest pięknie, tu jest pięknie. Tu jest pięknie. I ta albo jest mocniejsza, albo jest nieco młodsza. Kurczę, jest trudno, jest trudno, jest trudno. No nie umiem teraz tak zero-jedynkowo odpowiedzieć, która jest najlepsza. Powiem tak, tutaj dam 4 gwiazdki, bo z jednej strony jest podobnie tutaj jak w trójce, ale jakoś jest tak, że ta trójka potrafi rywalizować z jedynką i z dwójką. Jak wącham tą i tą whisky, jakoś ona się nie straci. A jak powącham te 3 whisky i nagle przechodzę do tej czwartej, mam tutaj dziurę. Mam tutaj dziurę. Ona jest fajna, jak chwileczkę poczekam, ale robimy tutaj właśnie porównanie i o to chodzi, jak ona wypada, że tak powiem, w bezpośrednim porównaniu. Jasne, że każda z tych whisky, jak ją weźmiemy solo, będzie pachniała i smakowała inaczej. Znaczy się na pewno lepiej. No nie, no dobra, jest tak. Trójka podchodzi mi bardziej. I teraz tak. Pytanie, czy tutaj będą piątki, czy 4,5? No teraz znowu trójka podchodzi mi bardziej niż dwójka. Marcin, skoncentruj się. Kurde. No. Powiem tak. Trójka dostaje ode mnie 5 gwiazdek,
ale myślę, zmieniam zdanie, myślę, że tutaj jest coś innego. Jedynka dostanie ode mnie 5 gwiazdek. Dwójka jest fajna, ale tutaj mam nieco takiej ostrości. I dam jej niestety, ale 4,5 gwiazdki. I troszkę teraz pozmieniam. Myślę, że tutaj jest teraz ta whisky. Myślę, że sam rozmawiam ze sobą teraz, przepraszam. Czy tak jest? To okaże się później. Dobrze, znowu mały resecik, przepraszam, ale muszę sobie wyczyścić nos. Zacznę od 4. Znowu koncentruję się na tym, przepraszam, ale koncentruję się na tym, czy to jest na pewno ta whisky, co sobie tutaj zapisałem. Nie ma sensu, to nie ma sensu, ale chyba to jest ta. Bardzo fajny początek. Ku finiszowi troszeczkę goryczy, troszeczkę tanin, troszeczkę więcej dębu. No i teraz to, co mam na nosie, tylko to jest taki problem, wiecie, to jest taki problem, bo nasz mózg, nasza pamięć, że tak powiem, robi mit, no jak to się mówi po polsku, no współpracuje w tej chwili cały czas i przez to, że wydaje mi się, że to jest ta whisky, jak gdyby automatycznie odbieram tutaj te rzeczy i chcąc nie chcąc trochę mogę sobie szkodzić. Jest dobrze, ale z butów mnie teraz nie wyrwała i tak myślę, że to będzie jednak ta whisky. Z oceną jeszcze się powstrzymam. No to skoro jestem na prawej stronie, przejdę teraz do 5. No trzeba powiedzieć, że 5 jest charakterystyczna. No dobrze, skosztuję 5. No troszkę dziwnie teraz. Jest fajnie, ale i nie fajnie. Dobrze, teraz w końcu, że tak powiem, odbieram te fale, które nadaje ta whisky do mnie. Umiem troszeczkę określić, co tam czuję. Początek był bardzo chaotyczny taki, troszeczkę chaosu. Jakbyśmy odczuwali jakiś smak, a nie potrafili nic opisać, nic określić, jakby po prostu było czegoś nie tyle, że dużo, tylko taki bałagan. Jaki na nosie, taki na języku, to nie jest zła whisky, ale bardzo przeciętnie teraz, bardzo przeciętnie. No ja przypuszczam, co to jest za whisky. No to bez dwóch zdań na nosie podchodzi mi 4 bardziej. I skosztuję teraz troszeczkę 4. Tu się coś dzieje. Tu jest fajnie. Tu bardzo fajne przyprawy. Jest ex-bourbonowo, ale nie jest za słodziutko. Jest owocowo, ale nie tak dużo owoców, jak mi się wydaje tutaj po tej lewej stronie. Bardzo fajnie ułożona whisky. Bardzo ciekawa, bardzo kompleksowa i powiedziałbym, że złożona. Pomimo wszystko, że to są ex-bourbony, robi wrażenie złożonej. Oczywiście nie skosztowałem jeszcze tej 3. Ale ta jest taka troszeczkę prosta i wypadła przy niej słabo.
i myślę, że na tyle słabo, że na pewno dam tutaj 1 punkt mniej niż tutaj. Cały 1 punkt, nie pół. Tylko zobaczę, ile dam jeszcze tej whisky, jak skosztuję tamtych. Ta zasłużyła teraz na języku przynajmniej na 4, a może na 4,5. Ale zobaczę, jak wypadnie tutaj teraz, znaczy jak wypadną te whisky po tej lewej stronie. Chociaż ja nie wiem, no. No dobra, jednak skosztuję tutaj. I pójdę po prostu tak. 3. Zapiszę sobie jeszcze, że myślę, że to jest ta whisky. Od początku nie zmieniłem zdania, jeśli chodzi o 5. W każdej innej zmieniłem już zdanie. Oj, tu jest pięknie, no tu jest pięknie. No muszę powiedzieć, to mi się podoba. Jest bardziej owocowo, więcej takich egzotycznych owoców, świeżych owoców, bardziej letnio. Tutaj nie do końca mam takie letnie klimaty. I ta robi wrażenie nieco starszej. Dobrze. Skosztuję 3. Jest dobrze, jest fajnie, jest jasno owocowo, jest słodko, ale jest coś jeszcze. Jest coś jeszcze. Bardzo fajnie, bardzo ciekawie tutaj. Dobra, jadę z tym koksem dalej, tak, żeby przynajmniej powiedzieć 1, 2, 3. Na pewno powiem tak, może dlatego, że mamy lato, może dlatego, że tutaj mamy więcej owocowości, takiej świeżości tych owoców, to dzisiaj 3 podchodzi mi bardziej niż 4. Przynajmniej o pół noty więcej. No tu jest sporo przypraw. Sporo przypraw. Najwięcej przypraw z tych whisky, które wypiłem do tej pory. Powiedziałbym tak, na nosie podchodzi mi bardziej niż w tej chwili na języku. Powiem, że 3 podeszła mi bardziej. Powiedziałbym jednak, że to jest to. Co nie wyobrażacie, już chyba każdą z tych whisky na każdej pozycji napisałem. Tu mi jest dość sporo tanin, dość sporo takiego, bym powiedział, świeżego dębu. 2 z nich mają Virgin Oak, jedna oficjalnie, jedna nieoficjalnie, ale mam wrażenie, że ta jednak była lepiej ułożona. I wrócę do niej. Świetnie teraz, kurczę. Tu jest pięknie, tu jest pięknie. Oj, takie klimaty, które uwielbiam. Bez 2 zdań. 3, ja się pogubię zaraz. 3 podchodzi mi o wiele bardziej niż 4 i niż 2. I myślę, że 3 to jest... Dobra, to by potwierdziło troszeczkę. Jedynka. Będę musiał za chwilę zrobić jakiś mały reset i zacząć wyciągać wnioski. Ja cię smolę, tu jest fajnie. Ma podobne klimaty jak w 3. Tu mam więcej takich świeżych owoców i troszeczkę więcej jest, nie wiem, cytrusów może.
Troszkę kwaśno tutaj jest. Tu jest bardziej waniliowo, kremowo. Ta znowu robi wrażenie bardziej ułożone niż ta, ale ma podobny klimat. Pięknie, pięknie, pięknie. O, jak dobrze. O, jak dobrze. Dobra. Dobra, przejdę do ocen. 1 i 3 dostają ode mnie 5 gwiazdek na języku. 2 wypadła na języku gorzej niż 3 i 1. Pytanie, czy gorzej niż 4, ale zrobię mały resecik. Muszę się już napić wody. Dobrze, jadę na dopingu. Ale jeszcze przedtem chusteczka. Dobra. 2 i 4. Mleczna czekolada. Ok, jestem w domu. Tu jest sporo takiej świeżości. Fajne klimaty, ale jest nieco ostrzej na nosie. Dobra, skosztuję 4. No jest fajnie, ale jest delikatniej. Jest lepiej ułożona, delikatniejsza, troszeczkę takie bardziej, bym powiedział, jesienne klimaty. No jest dobrze, no jest fajnie, bardziej wytrawnie. Tutaj mam najmniej owoców, najmniej słodyczy, chociaż nie wiem, czy jeszcze nie jest mniej w 5. Tu stanowczo cała patera z owocami, no ale i jakiś mały bonusik. No ja, jest ostro, no troszkę tak, no wiecie co, jest niby, no dobra, niby dzieje się więcej, ale tu mi to jednak bardziej podeszło teraz. 4 dostaje 4,5 gwiazdki na języku, 2 dostaje 4 gwiazdki na języku. Powiedziałem, że mam gwiazdkę mniej, 3,5. Ale żeby być w porządku, skosztuję jeszcze raz 5. A nóż widelec. Będziemy mieć tutaj Resurrection. Słuchajcie, to nie jest zła whisky. Fajnie, nawet tak troszeczkę cytrusowo, troszkę tak woskowo tutaj. No fajnie, no jest fajnie. Ale ona jest taka bardziej uniwersalna, taka bardziej standardowa. No wiem, czy aż tak standardowa? Nie. Pozostanę przy tych 3,5 gwiazdkach. Dobrze, teraz. Ta whisky zyskuje, że tak powiem, po 2-3 sekundach. Jeśli mogę to tak określić, otwiera się na języku. Ale te pierwsze 2-3 sekundy tak troszeczkę chaosu mam teraz. Tak. Nie wiem, czy to dlatego, że mam takie, a nie inne zestawienie. Dam jej 3,5 gwiazdki. Dobra. I najpierw po prostu pojedziemy troszkę matematycznie i zobaczymy, czy coś mi z tego wyjdzie i określimy miejsca, a później postaram się odgadnąć. No dobra, nie będę odgadywał w takim sensie, przynajmniej powiem, co przypuszczam, że gdzie jest. Nie wiem, czy to było po polsku, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie.
Dobra, więc jeśli chodzi o jedynkę, wow, teraz na to wpadłem. Dobra, jedynce dałem i 5 na nosie, i 5 na języku. Jedynka ma 10 gwiazdek. Dwójce dałem 4,5 na nosie, dałem 4 gwiazdki później, czyli mamy 8,5 gwiazdki. Trójka, podobnie jak jedynka, jest tutaj 10 gwiazdek. Czwórka, no ciekawie, czwórka ma na nosie 4, ale 4,5 na języku, czyli ma 8,5 gwiazdki. No i piątka ma w sumie 7 gwiazdek, przepraszam. Czyli mamy już 5. miejsce na pewno i oczywiście nie chcę powiedzieć, że podejdę do tego matematycznie, tak jak tutaj to wychodzi w tej chwili w tej punktacji. Tu nie chodzi teraz o, nie wiem, czy to coś widać, czy nie widać, może potem wrzucę może screena. Aha, fajnie, nie? Już Wam pokazałem teraz, w sumie tak naprawdę możecie zobaczyć, jakie są moje przypuszczenia. No nie pomyślałem nad tym, co tak powiem, zdradziłem się przed czasem, no ale zaraz i tak powiem, co myślę, że gdzie jest. Piątka, 5. miejsce. I to już tak zostawię. No niestety ta whisky troszeczkę tutaj odstaje i na nosie. To nie znaczy, że to jest zła whisky, ale odstaje. Ma 5. miejsce. I teraz między 4 a 2 muszę zdecydować, która z nich ma 3, a która z nich ma 4. miejsce. Kurczę. Powiem Wam teraz tak, no na nosie remis, już bym na nosie w tej chwili powiedział remis, chociaż wtedy oceniłem ją bardziej. Tu mam taką młodość, świeżość, nie wiem, młodość w sensie takie świeże owoce, letnie owoce, soczyste owoce, tropikalne owoce, a tutaj mam coś fajnego, ułożonego, coś, co ma taką głębię, no nie wiem, nie chcę powiedzieć ziemistość, morskość, nie o to mi chodzi, ale jest tu coś więcej, takiego fajnego, takiego dojrzalszego, starszego. Kurczę, albo to może być zupełnie jeszcze inna whisky niż zakładam. No niech się dzieje, nie? No powiem tak, ta whisky ma pecha teraz. Ta whisky ma pecha, bo raz kosztowałem chyba tak i tak, a teraz tak i tak. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście. Najpierw skosztowałem 2, potem 4, a teraz 4, teraz 2. I to ma znaczenie. To ma znaczenie, bo tutaj wychodzi taka ostrość, więcej tanin, więcej przypraw. To nie jest złe. Jest to bardzo fajne i poniekąd odświeżające, chociaż jest mi ciepło. Niemniej jest to fajne. Ale jeśli mam teraz zestawić te dwie whisky ze sobą, którą chciałbym z tych 2 whisky sączyć dalej, na przykład rozmawiając z Wami, to jednak 4 podchodzi mi bardziej. I w tym momencie dam 4 3. miejsce, 2 dam 4. miejsce, ale jest to fajna whisky. Zresztą jak każda z nich tutaj. Napiję się wody i rozstrzygniemy sprawę miejsca pierwszego. Dobrze, więc są tutaj dwie whisky numer 1 i numer 3, które dostały ode mnie 10 gwiazdek. Zarówno na nosie, jak i na języku podchodzą mi bardzo, bardzo. Oczywiście chodzi w tej chwili o półkę cenową 44 €. No dobra. Myślę, że mnie też rozumiecie w tym miejscu. Dobra. Ja się boję, czego się boję, że 2 to nie jest absolutnie to, co ja myślę, że to jest. Jestem troszkę teraz, nie wiem jak to się mówi po polsku, confused, pomieszany w głowie, nie wiem jak to się mówi, przepraszam.
ale nieważne. Mam dwie tak podobne łyski i obie dosłownie biją w takie tony, które uwielbiam. Już teraz niezależnie, czy odgadnę, co to jest, i jedynka, i trójka po prostu są zarąbiste. W tym zestawieniu podchodzą mi najbardziej. Ale tutaj jak gdyby jest troszeczkę więcej dębu, troszeczkę więcej tani. Przepraszam. Dobra, skosztuję. O, jest fajnie. Owoce, egzotyczne owoce. Jest fajnie ułożona, słodziutka. Pozytywnie słodziutka. No i właśnie ma to coś. To coś, co lubię, co uwielbiam. Czas na jedynkę. No i jaką podjąć teraz decyzję? Tu jest... Ta whisky jest bardziej ułożona. O, teraz, kurczę. Wiecie, o co chodzi? Tu przyszła taka ostrość przez ten moment, co do Was mówiłem. Ale teraz, kiedy przeminęła ta ostrość, dosłownie pozostaje mi na języku podobny klimat jak tutaj. Chociaż tutaj tego mam bardziej. Nie wiem jak to rozstrzygnąć. Mam dwie świetne whisky. Jeśli trójka miałaby być lepsza od jedynki, to normalnie o mój włos. Znowu, okej, no ona ma taki moment, taki troszeczkę więcej takiego boom. No ma troszeczkę tego pazura więcej, ale ta ma co innego więcej. Dobra. Mam dwa wyjścia. Albo powiedzieć, że jedynka i trójka, pierwsze miejsce ex aequo, ale myślę, że to by było troszeczkę ze szkodą dla trójki. I minimalnie, tak jak powiedziałem, o mój włos, jednak trójka podchodzi mi bardziej. Dwójka dostaje drugie miejsce, czyli podaję kolejność. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, ale naprawdę minimalna różnica. Miejsce numer 3 mamy tutaj. Myślę, że to jest najbardziej dojrzała, taka najgłębsza whisky tutaj w tym zestawieniu i naprawdę ma dużo do zaoferowania, ale jako, że mamy lato i lubię takie klimaty bardziej owocowe, te egzotyczne owoce, jasne owoce, plus coś jeszcze, to tutaj to mam. To jest bardzo fajna whisky, ale niekoniecznie dzisiaj. No piątka, no niestety, piątka tutaj w tym zestawieniu, no ma pecha i zajęła miejsce piąte. Czyli, jeszcze raz, przepraszam, miejsce numer 1, miejsce numer 2, miejsce numer 3, miejsce numer 4 i miejsce numer 5. No dobrze, teraz mam jakieś przypuszczenia, no niestety troszeczkę zespoilowałem, pokazując tą kartkę, no ale zakładam, że naprawdę szczerze tutaj dużo gaf i dużo się pomylę, ale co mi tam?
Myślę, że tutaj jest Glasgow. Dobra. Myślę, że tak. I myślę, że tak. Dobrze, więc teraz podam moje przypuszczenia, a za chwilę będę odkrywał karty. Może powiem tak. Whisky numer 1, ta whisky. Na samym początku, przy pierwszym niuchu, myślałem, że jest to... no i teraz popatrzcie. Blackout. Jest to skapa 10-letnia. Najpierw myślałem, że to jest skapa. Później, im więcej wąchałem, myślałem, że to jest Glasgow. Ale później na języku powróciłem do tego, że jest to skapa i ostatecznie zostanę przy tym, że jest to skapa 10-letnia. Jeśli chodzi o dwójkę, na początku myślałem, że jest to Glen Scotia 12, potem, to jest dobre teraz, potem myślałem, że to jest skapa na języku, ale ostatecznie, nie, to głupoty gadam, przy pierwszym niuchu Glen Scotia 12, potem na nosie skapa 10-letnia, a na języku, że jest to Glasgow, i pozostaję przy tym, że to jest Glasgow, że to jest Glasgow Original. Whisky numer 3. Na pierwszego niucha napisałem sobie Glasgow ze znakiem zapytania, naprawdę nie wiedziałem, co tutaj jest. Potem, im dłużej wąchałem, stwierdziłem, że to jest Glen Scotia 12, na języku Glen Scotia 12 i uważam, że jest to Glen Scotia 12. Jeśli chodzi o czwórkę, to czwórka tak, na pierwszego niucha pomyślałem sobie Tobermory. Potem, im dłużej wąchałem, to nie byłem pewny, czy to jest Tobermory 12-letni, czy to jest Glen Scotia 12. Później jednak na języku stwierdziłem Tobermory i ostatecznie uważam, że to jest Tobermory. Jeśli chodzi o piątkę, na pierwszego niucha, że jest to Glencadam, później, że jest to Glencadam, na języku jest to Glencadam i ostatecznie uważam, że jest to Glencadam. Czyli według mnie, po kolei. Tutaj jest skapa, tutaj jest Glasgow, tutaj jest Glen Scotia, tu jest Tobermory 12-letni, a tu jest Glencadam 10-letni. Czy tak jest? Nie wiem, zaraz odkryję karty. Wy wiecie to od samego początku, jaka whisky jest w jakim kieliszku. Niemniej, niezależnie od tego, czy odgadnę jedną, czy wcale, czy odgadnę wszystkie 5, najważniejsze jest to, że whisky numer 3 jest najlepsza, moim zdaniem, w tym zestawieniu, a whisky numer 1 o minimalnie druga. Dobra, no to odkrywamy karty. Wezmę tą whisky. Jest to Tobermory 12-letni, jest to czwórka. Dobrze. Następną whisky biorę. Jest to Glen Scotia 12-letnia. To jest trójka. No jak na razie z tego wynika, że jednak nie było aż tak źle. No zobaczymy, no nie chwal dnia przed zachodem słońca. No i teraz się okaże, Glasgow Original, dwójka, pięknie. No jestem z siebie powoli dumny. Widzicie, jak to łechcze moje ego. Dwie whisky zostały. Skapa 10-letnia, no chyba nie mogło być inaczej, to jest jedynka. To jest jedynka i Glencadam pozostał. Glencadam 10-letni, no nie może też być inaczej, to jest piątka. No brawa dla mnie, proszę o brawa. Jeśli jesteście rozczarowani, że się nie pomyliłem, no to przykro, że Was rozczarowałem, ale naprawdę uwierzcie mi, oczywiście moje ego jest połechtane, jak najbardziej, no cieszę się. Jak zrobiłem pierwszą blitz rundę, to naprawdę byłem totalnie confused, pomieszany, nie wiem jak to się mówi po polsku, ale po prostu naprawdę nie wiedziałem co jest gdzie. Najszybciej odgadłem po prostu co jest w piątce. Wyczułem tutaj trochę tej woskowości i tych cytrusów z Glencadam. Tutaj powiem szczerze właśnie, że ten dąb, tutaj ten Virgin Oak i tutaj ten funk troszeczkę mnie tak wybiły. Również ta skapa, ona jest troszeczkę ostrzejsza, ale po tej ostrości potem robi naprawdę świetne wrażenie.
fajną taką morskość, jakąś taką i po prostu idzie to w takim kierunku tej Glenskoshi, że zrobiło mnie to też troszeczkę tak, no pomieszało mnie, no nie wiem, sorry, brakuje mi teraz słów. No dobra, więc przejdźmy teraz do podsumowania. Po pierwsze, na 5 whisky w ciemno udało mi się odgadnąć wszystkie 5. Tak, cieszę się bardzo. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo pozytywna dla mnie, bo patrzę w tym momencie, że na pierwszym miejscu jest Glenskosia, na drugim miejscu jest Scapa. I tak jak powiedziałem przy recenzji tej whisky, że przy pierwszym podejściu wyrwała mnie z butów, tak samo jak Glenskosia rok temu, to myślę, że właśnie ten blind testing to pokazał, że tak jest. Że tak jest, że po pierwsze mają naprawdę bardzo podobne klimaty. Oczywiście tu mam ten funk, tutaj mam troszeczkę więcej kopa, troszeczkę więcej dębu, przyprawowości i fajnie, bo tym się różnią, ale naprawdę to są whisky, które idą łeb w łeb, ale pierwsza nie wyklucza drugiej, druga nie wyklucza pierwszej, czyli po prostu można kupić obydwie whisky i naprawdę obydwie dadzą radochę. I to naprawdę, słuchajcie, jesteśmy naprawdę na niskiej półce cenowej, no 44 euro i naprawdę świetne ex-bourbony. No nie ma o czym gadać. Jeśli chodzi o Glasgow, no muszę powiedzieć, troszeczkę jestem z jednej strony rozczarowany, że Glasgow zajęło 4. miejsce. Myślałem, że wskoczy może na 3., 2. miejsce, ale trzeba powiedzieć, że konkurencja była mocna. I tutaj Tobermory świetnie wypadł i fajnie się obronił tą swoją dojrzałością, tą morskością, tą głębią, którą ma. I muszę powiedzieć, że właśnie tutaj wyszła ta młodość. Niemniej Glasgow, rewelacyjna whisky, świetna destylarnia i naprawdę trzymam kciuki za wypusty z tej destylarni, bo robią naprawdę fajną robotę i świetna whisky. I muszę powiedzieć, że te 4 whisky naprawdę trzymają bardzo wysoki poziom. Nie chcę powiedzieć, że Glencadam nie trzyma wysokiego poziomu, ale Glencadam tutaj troszeczkę odstaje. To jest fajny standard, ale dosłownie to, co kryje w sobie słowo standard, smakuje tak standardowo. Wiecie, o co mi chodzi? To jest fajny standard, ale też tak smakuje jak standard. No mam nadzieję, że mnie rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć. Każda z tych pozostałych whisky ma jakiś plus. Tu mamy funk, tutaj mamy troszeczkę, że tak powiem, młodości i pazura. Tutaj mamy troszeczkę przypraw z dębu, tutaj mamy taką fajną morskość, ziemistość. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest ułożona. I tutaj nie tylko, że mamy ex-bourbony. Oczywiście tutaj mamy tą woskowość. No nie chcę powiedzieć, że tutaj nie ma nic więcej, ale jakoś mi tutaj jest zbyt jednoliniowo, tak? To nie jest zła whisky. Polecam Glencadam. Myślę, że to jest naprawdę fajny standard w fajnej cenie, ale przykro albo i nie przykro, no muszę powiedzieć, że zarówno Tobermory, Glenskosia, Glasgow i Scapa są lepsze niż Glencadam 10. Patrząc teraz na cenę jakość, no to słuchajcie, najdroższa w tym zestawieniu Tobermory, która kosztowała około 50 euro, zajęła 3. miejsce, no ale słuchajcie, to jest według mnie świetny ex-bourbon, świetna destylarnia, nietorfowy Legic, no i on jest wart tych 50 euro. No te 3 kosztują to samo, kosztują to samo, smakują prawie że podobnie, ta troszeczkę w prawo, ta troszeczkę w lewo, ale trzymają, że tak powiem, tą główną linię. No dobra, no nagadałem się. Ja jestem bardzo zadowolony z tego blind testingu. No mam nadzieję, że ten blind testing Wam w jakikolwiek sposób pomógł. No na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić, że wszystkie te butelki, które tu widzicie, są to naprawdę fajne whisky. Są to whisky, które polecam, które jak widzicie są u mnie w szafie i jeśli dojdę do końca, uzupełniam po prostu, kupuję następną. No nie mogę tego powiedzieć o Glasgow, ponieważ Glasgow jest nowością u mnie. Niemniej, cokolwiek Glasgow teraz wypuści nowego, powiedziałem to już w innym filmie, miałem możliwość skosztowania Glasgow po Amarone, 53%, rewelacja, naprawdę świetna whisky. No dobra, ale to nie dzisiejszy temat. Dzisiejszy temat to Scapa 10-letnia, jak wypadła w blind testingu i wypadła po prostu świetnie. Wypadła świetnie. Cena, jakość jak najbardziej się zgadza. Świetna whisky, polecam. Jedyny jej minus to to, że ma barwnik, ale
ma za to 2% więcej ABV. Świetnie się pije, jest troszkę więcej dębu, troszeczkę więcej przypraw. Jeśli to Ci przeszkadza, to kup sobie Glenskosie 12 i masz podobny klimat, plus gratis funk w butelce. Dobrze, mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Dziękuję za to, że jesteście ze mną, dziękuję za to, że mnie wspieracie, że podbijacie moje filmy, że lajkujecie moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!